Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku ocena wyników mojego portfela w sierpniu 2022 roku. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy by chcieli obserwować mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam i zaczynamy. To, że wyniki historyczne były takie, jakie były, nie oznacza, że one się powtórzą w przyszłości. To zagadnienie jest kluczowe, żeby zrozumieć to, co się dzieje na rynkach finansowych. Przyszłość jest po prostu nieznana i nie wiadomo, czy rzeczywiście stanie się takie, jak zakładają pewnego rodzaju prognozy. Przyszłość jest nieznana, więc to, co się wydarzyło w przeszłości, nie musi się wydarzyć w przyszłości, a na pewno nie wydarzy się w przyszłości, więc naprawdę nie należy oceniać tego, co się może wydarzyć w przyszłości na podstawie wyników historycznych. Jestem tego absolutnie świadomy i oczywiście zakładam, że te wyniki, które ja osiągnąłem, nie powtórzą się w przyszłości. Mogą być lepsze, mogą być gorsze, ale oczywiście rynki finansowe są niesamowitą przygodą, więc po prostu działam znana. Po prostu przyszłość jest nieznana. Jeszcze należy podkreślić, że ten mój portfel jest dopasowany do mojego profilu ryzyka. Każdy inwestor ma własny profil ryzyka. Jest nastawiony na to, że jest gotowy stracić więcej kapitału, mniej kapitału, bądź też nie ma w ogóle pewnego rodzaju nastawienia na ryzyko i każdy musi odnaleźć swoje nastawienie do ryzyka, swój profil ryzyka, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką stratę maksymalną jest w stanie zaakceptować, która nie będzie go bolała, ponieważ dla nas najważniejsze jest to, żeby przy inwestowaniu nie ponosić takich strat, które doprowadziłyby do ruiny naszego portfela, a jak wiemy z doświadczeń, jak wiemy ze statystyki, grubo ponad 3/4, czyli ponad 75% inwestorów traci na swoje pieniądze na rynkach finansowych i to jest bardzo, ale to wielkie ostrzeżenie przed tym, żeby mieć jakąś metodę inwestycyjną, która będzie pozwalała przetrwać na rynkach finansowych. I oczywiście jestem o tym święcie przekonany, że może dojść do takiej sytuacji, że ja będę ponosił straty i jak pamiętacie w specjalnym wideo na przełomie poprzedniego i tego roku założyłem sobie, co musiałoby się stać, żebym wycofał się z mojej metody inwestycyjnej, ale na całe szczęście sytuacja rzeczywista jest zupełnie odmienna od tego negatywnego scenariusza, więc po prostu działam dalej. I jaka jest moja filozofia inwestycyjna? Jak już dobrze wiecie, ja reaguję, a nie prognozuję. To oznacza, że nie stosuję żadnej analizy technicznej, żadnego oscylatora, nie posługuję się żadnym magicznym wskaźnikiem, nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, czyli nie jestem hazardzistą, nie obstawiam jakiegoś scenariusza teorii spiskowych, które ma tutaj zapewnić mi tutaj złoty strzał i bycie milionerem w krótkim czasie. To mnie zupełnie nie obchodzi, ta filozofia jest absolutnie zupełnie odmienna od tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Po prostu interesuje mnie tylko zachowanie czystej ceny. Tylko to mnie interesuje, ponieważ ja reaguję, a nie prognozuję. Dzięki temu jestem w stanie bardzo elastycznie dopasować się do każdej sytuacji i naprawdę nie obchodzi mnie, czy będzie hossa, czy będzie bessa, czy będzie inflacja, czy będzie deflacja, czy będą podwyżki, czy obniżki stóp procentowych, będą wojny, kryzysy, krachy i te wszystkie inne wydarzenia, które się od czasu do czasu dzieją, ponieważ filozofia reagowania, a nie prognozowania pozwala elastycznie się dopasować do tej sytuacji i starać się wykorzystać każdą z nich. Naprawdę. Czy też będą obniżki, podwyżki stóp procentowych, deflacje, inflacje, kryzysy, czy też wszystkie inne wydarzenia i na przestrzeni historii zamieszania tych moich komentarzy widzicie Państwo, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy fantastycznie się ta filozofia sprawdza. Reagowanie, a nie prognozowanie, moim zdaniem to jest klucz do sukcesów, ponieważ pozwala być gotowym na każdy scenariusz. Dlatego za każdym razem, kiedy ktoś się mnie pyta, czy będzie coś spadało, czy też będzie rosnąć, to tak naprawdę nie obchodzi mnie to, czy pójdzie coś w górę, czy w dół, ponieważ ta filozofia pozwala być gotowym na każdy scenariusz i na to reagować. Co jest najważniejsze, taka filozofia pozwala przetrwać na rynkach finansowych. Jak już wcześniej wspomniałem, ponad 75% inwestorów traci swoje pieniądze na rynkach finansowych. Dlaczego? Ponieważ
działają na dużej dźwigni, nie mają własnego planu inwestycyjnego, metody inwestycyjnej, a przede wszystkim działają na emocjach. I właśnie posiadanie takiej metody inwestycyjnej, modelu, różnego systemu pozwala pozbyć się skrajnych emocji. I każdy z Państwa, który kiedykolwiek inwestował, to wie, że inwestowanie wiąże się niezmiennie z wielkimi emocjami chciwości i strachu. Chciwości i strachu to jest taka sinusoida chciwości i strachu. I właśnie posiadanie takiej metody inwestycyjnej, filozofii pozwala się pozbyć tych skrajnych emocji. One oczywiście istnieją, ale posiadając metodę inwestycyjną, te skrajne emocje są znacząco wytłumione i pozwalają przetrwać na rynkach finansowych, nie poddawać się emocjom, które wiążą się z inwestowaniem. To jest jeden z najważniejszych pozytywnych cech, które wiążą się z posiadaniem metody inwestycyjnej, jakiejkolwiek systemu inwestycyjnego, filozofii inwestycyjnej. To wszystko sprawia, że mój portfel działa jak fundusz hedgingowy. Fundusz hedgingowy to jest taki specjalny wehikuł inwestycyjny, którego zadaniem jest dołożenie stóp zwrotu powyżej rynkowych, bez względu właśnie na koniunkturę, czy jest Bessa, Hossa. Fundusz hedgingowy ma za zadanie dowieść dodatnią stopę zwrotu dla inwestorów, dla siebie, tak żeby wykorzystywać różnego rodzaju trendy, które dzieją się na rynkach. I oczywiście w takiej sytuacji, kiedy bazujemy na trendzie, warto pamiętać, że zdecydowana większość transakcji jest stratna i ja jestem o tym święcie przekonany, że tak będzie. Obserwując mój portfel, tak, wiem, że tak jest. Zdecydowana większość transakcji jest stratnych, ale jak już chwyci się trend, kiedy już chwycę trend, to pozycje, które zyskują na wartości, są w stanie odrobić wszystkie straty, zarobić na kolejne straty i osiągnąć tą dodatkową stopę zwrotu, która jest bardzo emocjonująca. I kiedy się oczywiście wycofam, to jest pytanie, odpowiedź na to pytanie jest zawarta właśnie w tym materiale z przełomu poprzedniego i 2022 roku, gdzie zawarłem tutaj dokładnie punkt, którego pokonanie będzie oznaczało, że wycofuję się z własnej aktywności na moim portfelu. Na całe szczęście wydarzenia, które się wydarzyły w tych ostatnich 7 miesiącach, czyli od początku tego roku, dają mi fantastyczną poduszkę zysku, czyli taki bufor na wypadek, gdyby doszło do negatywnych zjawisk w moim portfelu. Dzięki temu myślę, że jest duża szansa, że dowiozę pozytywny wynik do końca tego roku. I jeszcze, co jest bardzo ważne i kluczowe, dzięki czemu jest się w stanie przetrwać na rynkach finansowych, to jest dywersyfikacja. Ja osobiście posiadam kilka dywersyfikacji. Posiadam krótkoterminowy portfel, średnioterminowy portfel. Inwestuję na 5 różnych klasach aktywów. Mam w portfelu ponad 30 różnych instrumentów finansowych i oczywiście działam na dźwigni finansowej 5:1, ponieważ mój profil ryzyka jest nastawiony na ryzyko. Ja jestem bardziej nastawiony na ryzyko niż przeciętny inwestor, dlatego działam na dźwigni finansowej. Ale jaka jest ta moja stopa zwrotu? Na koniec sierpnia portfel osiągnął od samego początku tego roku plus 36% zysku. Kiedy popatrzymy na wynik pod koniec lipca, było to plus 40, czyli sierpień przyniósł stratę na portfelu, ale kiedy zobaczymy na to, co się dzieje na portfelu od samego początku trzeciego kwartału, to jest to cały czas plus 2% dodatniej stopy zwrotu, więc jestem zadowolony, pomimo tego, że sierpień nie byłby zbyt korzystny dla mojego portfela. Ale jakie składniki były najlepiej performujące, to oczywiście indeks giełdowy Nasdaq, który bardzo ładnie działa, na Bitcoinie, także pomimo niewielkiej zmienności w ostatnich dniach, także jest dobry wynik i bardzo dobre wyniki są na przykład także na parze dolar do jena, a najgorzej performują waluty surowcowe, przede wszystkim takie waluty jak dolar do Kanady, Australia do euro i te waluty tutaj generują ujemną stopę zwrotu. Pytanie, czy zamierzam się wycofywać z inwestowania w instrumenty, które dają dodatnią i ujemną stopę zwrotu? Absolutnie nie, ponieważ nie wiadomo nigdy, co się wydarzy, kiedy się dany instrument zsynchronizuje z rynkiem i właśnie to, że jest taka różnoraka gama instrumentów finansowych w portfelu, pozwala spać spokojnie i nie martwić się, że akurat na jakimś instrumencie jest większa strata, a na jakimś jest większy zysk. Naprawdę to jest fantastyczne narzędzie, ta dywersyfikacja i polecam każdemu, bez względu na to, jaką ma metodę inwestycyjną. I oczywiście jestem święcie przekonany,
że ten mój wynik, czyli plus 36% stopy zwrotu dodatniej od samego początku tego roku, to nie jest żadna gwarancja, że to się powtórzy w przyszłości. To jest bardzo, bardzo ważne założenie. Bo mogą być lepsze wyniki, mogą być tożsame wyniki, a mogą być gorsze wyniki. Absolutnie nie ma żadnej gwarancji, że historia się powtórzy w przyszłości. Należy być bardzo czujnym na to. Natomiast wydarzenia, które sami Państwo obserwowaliście na przestrzeni ostatnich miesięcy, kwartałów, już nawet tego półtora rocza, kiedy była hossa, bessa, kiedy były różnego rodzaju wydarzenia, takie jak wojna, których ja osobiście nie przewidywałem, że będą, a się wydarzyły, pozwalają mi spać spokojnie i cierpliwie czekać na to, co się wydarzy i być spokojnym, że bez względu na to, czy się pomylę w założeniach, czy też nie, to jednak metoda inwestycyjna bazująca na reagowaniu, a nie prognozowaniu, prędzej czy później wychwyci tendencje, które się dzieją na rynkach finansowych, a to pozwoli uzyskać dodatnie stopy zwrotu i cieszyć się po prostu z tego, że jest się na rynkach finansowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Wszystkiego dobrego, dodatnie stopy zwrotu we wrześniu i widzimy się i słyszymy na tej playliście dokładnie za miesiąc. Pozdrawiam.